mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj porozmawiamy o naszych błędach pielęgnacyjnych. Dlaczego jest to istotny temat? A to dlatego, że praktycznie każdy w naszej pielęgnacyjnej drodze popełni jakieś błędy, a efekty mogą być bardzo nieciekawe. I myślę, że to jest też dobry temat po to, żeby się uczyć na naszych błędach i żebyście Wy nie musieli ich popełniać i później nie zmagać się z takimi problemami, na przykład Tak. jakimi my miałyśmy albo nadal mamy. Tak, albo jeżeli popełniacie te błędy, a może nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, to słuchając nas może zaświeci się Wam gdzieś lampka i pomyślicie sobie, o kurde, to ja. No właśnie, więc czasami właśnie lepiej zareagować na samym początku, gdzie wtedy jeszcze się nie orientujemy, że coś robimy źle. No więc zaczynamy. Jaki masz taki największy błąd? Albo Może najwcześniejszy błąd? Może zaczniemy od naszego ostatniego błędu, bo to jest dobra. nasz wspólny błąd. Dobra. I to jest coś, mi się wydaje, że przez długi okres mojej drogi pielęgnacyjnej, znaczy drogi z pielęgnacją oczywiście popełniałam całą masę błędów, ale w pewnym momencie wydawało mi się, że się bardzo ogarnęłam, moja skóra wyglądała spoko, nie miałam żadnych problemów, aż do czasu, kiedy zaczęłyśmy właśnie ten kanał Eksperymentować. i zaczęłyśmy właśnie eksperymentować. I tak jak w tym filmiku, jak zacząć koreańską pielęgnację w 2024 roku, mówiłyśmy tam czego nie robić, to zrobiłyśmy absolutnie wszystko. A najgorsze było co? Testowanie. Tak, chcieliśmy Wam jak najwięcej produktów dowieść na content, żebyście mieli co oglądać i testowałyśmy kremy przeciwsłoneczne. Tak, testowałyśmy kremy przeciwsłoneczne i testowałyśmy na samym początku to jeszcze jeden przez tydzień, a potem to już w ogóle się zaczęło i zaczęło się wracanie do tych poprzednich, bo już się troszkę zapomniało, jakie były wrażenia. I ja miałam taki okres czasu, kiedy codziennie używałam innego. Tak, żeby po prostu je porównać bardziej. No i strasznie mnie wysypało, a też nie do końca poradziłam sobie z poprzednim wysypem, strasznie mi zapchało skórę. No i generalnie też ta skóra zaczyna być, jak stosujecie całą masę kosmetyków, różnych, nawet takich, które normalnie się u Was sprawdzały, ale po prostu je zmieniacie cały czas, ta skóra może zacząć być bardzo nadreaktywna i u mnie się to stało i u Ciebie też, nie? U mnie także, tylko u mnie już był ten stan taki zapalny, już gotowy, tylko po prostu się dobiłam ponownie, tak jak na początku już zaczęłam z tego wychodzić, czuję się dobrze, już nic nie mam, żadnego podrażnienia. Oczywiście nadal są tutaj takie znikome chrostki, czasami jest to bardziej spięte, czasami nie, a tamtego czasu znowu jakby takie otwarte rany mi się pokazały i niestety dobiliśmy do tego stopnia, że i Ty miałaś barierę hydrolipidową naruszoną, ja miałam i tak sobie szłyśmy. Tak, jak wiadomo, no w takiej sytuacji przestałyśmy używać wszystkiego. No i znaczy jak działać z barierą hydrolipidową, dlaczego tak się dzieje, jak z nią walczyć, będzie osobny film. Tak, będzie filmik. Tak, ale to jest jeden z błędów, które popełniałyśmy, czyli testowania za dużo kosmetyków w za krótkim czasie, bez odstępów do wracania do takich podstawowych basiców, które by nam troszkę ułagodziły stany. To jest jeden z poważniejszych, myślę, błędów, które ostatnio popełniłyśmy. Tak, a jeszcze jak wiadomo, jak macie problemy trądzikowe, to na pewno o tym wiecie, że jak już zacznie się ten trądzik pojawiać, zacznie Was wysypywać, to jest bardzo długotrwały proces, żeby wyjść do tej czystej skóry, dajmy na to, i ja widzę, że po prostu dalej mam zapchaną skórę i zaczęłam już używać kosmetyków, które pomagają mi z tym walczyć, no ale to niestety jest długotrwały proces. Dobra, to teraz może powiemy o naszych błędach z przeszłości. Chyba moim jednym z najpoważniejszych błędów z przeszłości chyba jest po prostu niesłuchanie mojej skóry i jej potrzeb. Jak zaczęłam zabawę bardziej z taką zaawansowaną wtedy w moich myślach pielęgnacją, zaczęłam zabawę z retinolem. Niestety skończyło to się jak się skończyło, ale moja skóra już wcześniej dawała mi znaki, że coś jej się przestaje podobać. Na przykład częściej czułam przesuszoną skórę. Często właśnie ściągało mnie czoło, a ja sobie myślałam, a to nie pewnie dlatego, tutaj dam troszkę kremu zwykłego, jakiegoś pierwszego, lepszego, niesłuchanie mojej skóry. Powoli dążyło do tego, że teraz mam bardzo duże problemy i dużo ciężej mi wyjść z nich. Dlatego to jest mój chyba jeden z także z największych błędów,
kosmetycznych, jaki popełniłam kiedykolwiek. No, kurde, wydaje mi się, że to jest błąd, który chyba bardzo wiele z nas się z nim mierzy. No niestety tak jest, ale myślę, że myślimy, że nasza skóra na twarzy, ogólnie na ciele może dużo wytrzymać. Tylko wiecie, no zależy to naprawdę od stanu skóry i zależy to od naszych innych kroków pielęgnacyjnych. Ja wtedy myślałam, że tak jak inna skóra, to ja też tak mogę, że tłusta skóra, a ja to jest to samo, więc jeżeli ktoś powiedział, że nie musisz daj wchłonąć się temu retinolowi, nie nakładaj od razu żadnych kosmetyków, nakładaj to na suchą twarz, to ja tak to wszystko chłonęłam, słuchałam się tych wszystkich osób i na przykład po 30 minutach dopiero nakładałam kolejny krem i nakładałam wcześniej tylko krem i potem no ta skóra ciągnęła, aż niestety doprowadziło się do tego stanu. Ja mam podobny błąd, ale mój błąd z kolei to jest nadużywanie kwasów. I tutaj myślę, że takim moim głównym błędem było po prostu może to, że nie próbowałam znaleźć też informacji na własną rękę. Tylko ktoś polecił to, powiedział, że tak jest, to ja tam mając 20 parę lat powiedziałam, okej, tak, będę używać tego kremu, tak jak Pani powiedziała, a to Pani w drogerii i w ogóle teraz jak sobie o tym myślę, po prostu słuchać tylko Pani w drogerii. Wtedy na polski rynek zaczęły wchodzić kremy z kwasami i pojawił się taki krem, zawsze miałam problemy z trądzikiem, wiele osób zaczęło to polecać na skórę trądzikową. Pojawił się krem, który miał bodajże 8% tego kwasu, i Pani powiedziała, że spokojnie można tego kremu używać codziennie i jeszcze to, co jest ciekawe, powiedziała, że można go używać też rano. Czyli tutaj też Pani nie za bardzo się orientowała, jak widać. No i powiedziała, że spokojnie może być taki etap przejściowy, skóra będzie podrażniona, no i moja skóra była bardzo podrażniona. Ona się aż tak łuszczyła, była czerwona po prostu. Tylko wtedy ja, tak samo jak Ty, myślałam, że to jest taki etap przejściowy. Tak ma być, tak będzie, potem będzie lepiej. No i nie było lepiej. No i niestety po prostu bardzo długi czas patrzyłam w lustro i cała się łuszczyłam, ale myślałam, że no wiecie, dla urody trzeba cierpieć, nie? No tak się niby mówi, nie? Tak się mówi, a okazało się, że po prostu trzeba było przestać używać tego kremu i było ok. I też wydaje mi się, że bardzo często takie nadużywanie albo zaczynanie od wysokich stężeń prowadzi do tego, że jakby nawet to nie znaczy, że ten składnik źle działa na naszą skórę, ale nasza skóra już może od samego początku przy tym wysokim stężeniu być bardzo podrażniona i potem ciężko jest wrócić do stosowania tego składnika, ciężko jest zacząć od początku jakby sensownie, bo już nasza skóra może być bardziej podrażniona. No to tak jak Ty tutaj wspomniałaś właśnie na temat osób, które influencowały Ciebie do tego, żebyś używała składników aktywnych, to ja myślę, że tutaj za to bardziej się sfiksowałam na wszystkich influencerach, w sensie oglądałam sporo YouTube'a właśnie albo to makijażowego, albo to kosmetycznego, nawet takie daily vlogi, często osoby polecają kosmetyki, mówią co im pasuje, co im i ja raczej za bardzo może się w ten temat fiksowałam, że powinnam ich słuchać, bo one wiedziały lepiej. Tak mi się wydawało, że wiedziały lepiej, że one wiedzą lepiej, co będzie dla mnie lepsze. Tak. A tu nie do końca wyszło na to dobrze, bo tu nie o to chodzi, że one coś źle polecały, bo one polecały to, co było dobre dla jej. Tak, i co dobrze im się sprawdziło. Tak, a mi po prostu, ja mam inną cerę, dziewczyny miały tłustą cerę, co też moim zdaniem troszkę mało wybrzmiewa w niektórych filmach, że tak nie informuje się często jaką, a na pewno kiedyś tak było, jaki rodzaj cery się ma. I po prostu ja myślałam, że tak będzie dobrze, to jakże dla mnie i potem to był taki też błąd, który teraz staram się nie popełniać, choć czasami jeszcze mi się zdarza, bo jakieś fajne, wilarowe produkty chciałoby się sprawdzić, chciałoby się, żeby pasowały do nas idealnie, a potem nie zawsze. Ale to jest generalnie bardzo ciężkie w pielęgnacji, że my często oglądamy właśnie, tak jak Wy pewnie teraz oglądacie nasz kanał i chcecie znaleźć coś, jakieś jedno magiczne rozwiązanie, jeden produkt, który Wam pomoże. Ja też bardzo długo się z tym zmierzyłam, zwłaszcza jak macie trądzik, to naprawdę u każdego działa coś innego. Niektórzy polecają ten produkt z takim składnikiem aktywnym, inni taki z takim i chciałoby się to wszystko jakby wypróbować i ja też, będąc młodą osobą,
bardzo się na to rzucałam. Tutaj ktoś polecił właśnie wydzielinę ze ślimaka na trądzik, tutaj ktoś polecił coś innego i naprawdę próbowałam wszystkiego, tylko czasem też tak bardzo niemądrze, że zamiast poczekać przez na przykład miesiąc, 2, czy jest jakiś efekt konkretny, to po prostu rzucałam się, o jeszcze jest ten trądzik. No oczywiście to jest bardzo długotrwały proces i wydaje mi się, że bardzo dużo osób o tym nie mówi. Często jak się ogląda filmik, to po tygodniu mój trądzik fantastycznie zniknął, ale często trądzik to nie jest to tylko, co już Wam się pojawia na skórze, tylko to jest wszystko to, co jest pod tą skórą i na to wszystko potrzeba czasu zazwyczaj. I właśnie to był mój bardzo, bardzo duży błąd jako osoby ze skórą trądzikową, że właśnie takie rzucanie się na to wszystko. A to bardziej właśnie podrażnia skórę, jeszcze bardziej Was wysypuje nie wiadomo od czego, a czasem po prostu same produkty nie są temu winne, tylko to połączenie, ten miks. Tak. To może być za dużo. Tak, to samo jest, jeżeli chodzi o samą naszą pielęgnację. Myślę, że tutaj też właśnie poczekanie, aż ta pielęgnacja zacznie nam działać, od razu zmienianie kosmetyków, to się trochę wiąże właśnie z wcześniejszym punktem, ale tutaj bardziej chodzi o to, że nie zostajemy z produktami na dłużej, z naszą stałą pielęgnacją, bo Tak. czasami te produkty naprawdę muszą, u mnie na przykład często widać bardzo szybko przy niektórych produktach, że coś mnie zaczyna podrażniać, wyskakiwać lub coś tym podobnego, ale na przykład wcześniej ta pielęgnacja musiałam ją mieć dużo dłużej, około miesiąca, żeby zobaczyć jakieś efekty. A myślę, Tak. że teraz strasznie dużo osób daje taki sygnał, że pielęgnacja mi po tygodniu pomogła. Po dniu już zaczęło Było zanikać, lepiej. było lepiej. I Ja raz pamiętam jak kiedyś ktoś przyłożył toner padsy i ona ściągnęła ten toner pads i było widać, że mokre, nie? Ale widzicie ten idealny, wiesz, ten błysk Glow. i glow i w ogóle. No tak, ale masz wilgotną skórę. Kiedyś na to tak bardzo nie zwracałam uwagi, a teraz jak na przykład oglądam jakieś, to tak sobie myślę, kurczę, ciągle pokazujesz to samo zdjęcie i za każdym razem jest jakieś 10 kosmetyków różnych, tak. które niby Ci pomogły. No to pytanie teraz, jak długo Ty to masz? Ile Ty stosujesz tych kosmetyków? Bo ja też kojarzę, że też kosmetyki wcale na rynku tak długo nie są. Tak, i plus w ogóle czemu za każdym razem, jaka jest Twoja podstawowa pielęgnacja? Czego Ty naprawdę używasz? Mnie to też często zastanawia, a naprawdę łatwo jest wpaść w coś takiego i dużo produktów na rynku jest naprawdę ok, ale też przy dłuższym stosowaniu, to co mówisz, że miesiąc na przykład czasem jest tak, że na początku coś nam się podoba, a po dłuższym stosowaniu zaczynamy widzieć jakieś minusy, ale to trzeba się nad tym skupić, bo dużo osób tak po prostu, nakładam sobie to, tamto, siamto i w ogóle nie wiem, co jak działa na moją skórę, a tutaj trzeba już obserwować naszą skórę, jak chcemy wiedzieć, co się u nas sprawdza. I też czasem właśnie trzeba pomyśleć o tym, że jesteśmy pewni, że jest jedna rzecz w naszej kosmetyczce, która nic nam nie robi, jest dla nas spoko, a potem się okazuje, że na przykład przez to nas może wysypywać. No właśnie. I Ty masz takie doświadczenie Z którym? z naszym ulubieńcem. Centella z No, Etika ze Jonesa. Skin Jonesa. Skin Jonesa, tak. 3 razy do niej podchodziłam i przyznaję się, 3 razy do niej podeszłam i za każdym razem mnie wysypywała, no strasznie. Ale ja też nie chciałam w to wierzyć, jak to jest możliwe, po prostu taki basicek powinien się u każdego sprawdzić, no ale tutaj też trzeba brać pod uwagę to, że każdy kosmetyk ma całą masę, zwłaszcza koreańskie kosmetyki mają bardzo dużo różnych wyciągów z roślin i my nie wiemy o tym, możemy mieć na to alergię na przykład. I w różnych stężeniach to też może działać inaczej. I tutaj naprawdę, jak Was coś podrażnia, to po prostu odstawcie, trzeba powiedzieć, sorry, nie udało się, nie sprawdziłeś się, chociaż miałam nadzieję, że zostaniemy razem do końca. Ale no to, co jest naprawdę chyba najbardziej istotne, to słuchanie naszej skóry. Właśnie i stwierdzeniem bardzo ważnym, że my nie jesteśmy każde. My nie jesteśmy powielającą się jednostką i tak naprawdę każdy z nas jest inny. I tego powinniśmy się chyba najbardziej trzymać i chyba tym stwierdzeniem możemy zakończyć nasz film o naszych błędach. Mam nadzieję, że Wy nie popełnialiście takich samych albo od tego filmu
nie będziecie ich popełniać, więc do tego czasu zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i Może jak macie jakieś błędy, które popełniacie, to podzielcie się nimi w komentarzach. Może kogoś to zainspiruje do zmienienia ich rutyny pielęgnacyjnej. właśnie, może to komuś jeszcze pomoże, może nam też to pomoże. Dokładnie, nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo. Dziękujemy Wam bardzo, pa, do Pa! usłyszenia.